W dzisiejszym odcinku czulent. Czulent to bardzo tradycyjne danie żydowskie, właściwie jedna z niewielu potraw, która jest charakterystyczna dla wszystkich kuchni żydowskich na całym świecie. Inną taką potrawą są dwie chałki lub dwa bochenki chleba. I obydwie te potrawy bardzo wiążą się z szabatem, ze świętem, które Żydzi obchodzą raz w tygodniu. Czulent jest to danie ciepłe, które przygotowuje się na dzień wcześniej przed szabatem, ponieważ w szabat nie można gotować, czyli w piątek przed zachodem słońca czulent powinien być gotowy i wstawiony do pieca. Przygotowanie czulentu nie jest zbyt skomplikowane, nawet składniki są bardzo proste. Cała tajemnica tkwi w sposobie gotowania tego dania. Jednym z głównych składników, który nadaje treściwości temu daniu, jest kasza. W przypadku czulentu aszkenazyjskiego, czyli takiego, który się przygotowuje na północy Europy, jest to kasza pęczak. Jest fasola, która była namoczona dzień wcześniej i są warzywa korzeniowe i oczywiście przyprawy. Dzisiaj pokażę Państwu również, jak przygotować bardziej sefardyjską wersję czulentu z wykorzystaniem ryżu i zamiast pietruszki można użyć kolendry. Zamiast natki pietruszki używamy kolendry. Ten czulent będzie przygotowywany z młodych warzyw, ale można go również przygotować w zależności od pory roku z już dojrzałych starych warzyw. Do czulentu używam wszelkich warzyw korzeniowych, m.in. ziemniaków. Tu mam młode ziemniaki, specjalnie wybrałam takie bardzo małe, umyłam je dokładnie. Ważne właśnie w czulencie jest to, żeby wszystkie składniki były na jeden kęs. Nie mogą być zbyt grubo pokrojone i zbyt cienko pokrojone. Dlaczego nie mogą być pokrojone zbyt cienko? Ponieważ rozpadną się podczas gotowania. Zatem mamy ziemniaki, marchew, pietruszkę, por, seler razem z nacią, czosnek, cebula. Jeśli chodzi o przyprawy, to do czulentu używam liści laurowych. Akurat mam świeże liście laurowe. Na tej tacce jest również świeży pieprz, ziele angielskie, majeranek i trochę szczypta wędzonej papryki oraz pasta z kurkumy. Tu bardziej chodzi o to, żeby czulentowi nadać kolor, nie smak. Można użyć również kurkumy w proszku, ponieważ ja miałam bardzo dużo kurkumy korzeniowej, to przemieliłam ją i zrobiłam z tego pastę kurkumową. Czulent przygotowuję w garnku, który jest całkowicie metalowy lub w żaroodpornym naczyniu, ponieważ później ten garnek zostanie na całą noc wstawiony do pieca. Na całą noc to znaczy na 8 godzin, możecie to Państwo również zrobić w ciągu dnia, ale prawdziwy czulent przygotowuje się w nocy. W garnku układam najpierw warzywa korzeniowe pokrojone w kawałki na jeden kęs. Mniej więcej tej wielkości, żeby bardzo łatwo mieściły się do buzi. Małe ziemniaki wkładam w całości. Pietruszkę również kroję w nie za duże kawałki. Chociaż pietruszka korzeniowa, kiedy trafi się na taki zbyt duży kawałek, nie jest zbyt smaczna, dlatego akurat te będą troszeczkę mniejsze. Do czulentu cebulę wkładam również w całości, oczywiście umytą cebulę. Można włożyć 3 mniejsze cebulki. Czosnku nie obieram, wkładam w skórce, w tym przypadku połowę główki. I jeszcze kawałek selera, również w dużych kawałkach. Tak samo por. Dosyć sporych kawałkach.
przygotowane warzywa zasypuję kaszą pęczak. Na taki duży garnek dodam szklankę kaszy pęczak. Nie więcej, bo ona napęcznieje i ten czulent zrobi się zbyt gęsty. Oraz pół szklanki namoczonej wcześniej fasoli. Tak jak wspomniałam wcześniej, można przygotować również bardziej sefardyjską wersję tego czulentu, do której dodaje się zamiast kaszy ryż. I w tym przypadku dodam również ryż. Do tego użyję torebki do gotowania lub do pieczenia. Wsypuję szklankę ryżu i zostawiam trochę przestrzeni w tym worku, ponieważ ten ryż napęcznieje i będzie go dużo więcej. Tak przygotowaną torebkę, która jest bardzo mocno tu zaciśnięta, odcinam i wkładam do garnka między warzywa. Dodaję przyprawy. Trochę kurkumy, liście laurowe, pieprz, ziele angielskie, majeranek i szczyptę papryki wędzonej. Oczywiście sól. Czulent zalewam wodą do pełna. Tej wody trochę odparuje podczas gotowania, dlatego musi być naprawdę pełen garnek. Na koniec dodaję trochę oleju. To jest zwykły olej. Można również użyć oleju rzepakowego tłoczonego na zimno. W wersji sefardyjskiej użyłabym oliwy. I już na sam koniec wspomniałam o tym, że dodajemy natkę pietruszki lub kolendrę. Gdybyśmy chcieli mieć bardziej sefardyjski przepis, czyli taki bardziej w stylu północnoafrykańskim, hiszpańskim, to dodałabym tylko kolendrę. Gdybym chciała mieć czulent bardziej aszkenazyjski, dodam natkę pietruszki. Tak przygotowane składniki zagotuję na dużym ogniu, po czym zmniejszę ogień do połowy i pogotuję jeszcze przez godzinę, po czym pod przykryciem wstawię do pieca na następne 8 godzin na około 110 stopni. Czulent jest daniem tradycyjnie przygotowywanym na szabat. Szabat po hebrajsku znaczy siódmy. Siódmy dzień. Siódmego dnia Bóg wycofał swoją obecność, ponieważ zobaczył, że wszystko to, co stworzył, jest doskonałe i dobre. Dlatego Żydzi tradycyjnie siódmego dnia nie wykonują żadnych czynności, które miałyby na celu tworzenie. Również gotowanie uznawane jest za tworzenie, za zmianę stanu z czegoś, co było surowe, na coś, co jest ugotowane. Zakazane jest również to bardzo surowo rozpalanie ognia, czyli podczas szabatu nie można gotować. Oczywiście mówimy tutaj o tradycji przestrzeganej przez Żydów religijnych. Ponieważ nie można gotować, należy wszystko to, co będziemy spożywać na ciepło, przygotować w piątek do zachodu słońca. Dlatego czulent przygotowuje się dzień wcześniej, właśnie w piątek, przed zachodem słońca. I tak przygotowane, zagotowane danie jest wstawiane do pieca lub pozostawiane na specjalnej płycie, na której jest cały czas podgrzewane. Przed wojną czulenty były zanoszone przed zachodem słońca w piątek do szabaśników, do pieców, w których cały czas był podtrzymywany ogień. Bardzo często zanoszono takie czulenty do piekarzy chrześcijańskich, którzy nie mieli zakazu i nie obowiązywał ich zakaz
gotowania podczas szabatu. W związku z tym mogli takie garnki z czulentem przetrzymywać u siebie i następnego dnia, w sobotę, przynosić je do domów swoich sąsiadów. Po to, żeby ci sąsiedzi, Żydzi, którzy nie mogli tego dnia gotować, mogli spożyć ciepły posiłek. Miało to szczególne znaczenie na terenach północnej Europy, gdzie zimy nie były zbyt sprzyjające i zjedzenie czegoś ciepłego w ten świąteczny dzień miało szczególne znaczenie. Właśnie dzięki temu nakazowi lub zakazowi właściwie gotowania podczas szabatu powstało w tradycji żydowskiej bardzo specyficzne danie, które swój smak zawdzięcza bardzo długiemu gotowaniu na dosyć niskiej temperaturze, ponieważ 100-110 stopni nie jest wysoką temperaturą. W tej temperaturze cukry, które są zawarte w warzywach i w kaszy, zaczynają się karmelizować, robić się brązowe i wytwarzać taki specyficzny smak karmelu. I czulent właśnie ma ten charakterystyczny smak. Dlatego nie ma możliwości skrócenia przygotowywania czulentu. Ten cudowny, wspaniały aromat, smak czulentu wydobywa się właśnie dzięki długiemu gotowaniu. I to jest prawdziwy slow food. Nasz czulent pogotował się już godzinę, zatem mogę go wstawić do piekarnika. Piekarnik ustawiam na temperaturę 110 stopni. I bardzo dobrze będzie uszczelnić ten garnek jeszcze folią aluminiową, dlatego że podczas gotowania, a pamiętajmy, że zostawiamy ten czulent na 8 godzin w piekarniku, może dosyć dużo wody wyparować, a nie chcielibyśmy, żeby ten czulent się spalił. Garnek jest już w piekarniku i zostawiam go tam na 8 godzin, zatem dobranoc i do zobaczenia jutro rano. No dobrze.